Nastały ciężkie czasy dla mojej osady. Wytłukło mnie zaraz w pięć. Zobaczcie, ile mam zmarłych mieszkańców. Zginęło mi chyba z 10 ludzi, 7. O matko boska, co to się w ogóle dzieje? Nie przygotowałam się, nie miałam żadnej broni dla nich zrobionej i tamci uciekają. Ale wygląda to źle i będzie bardzo dużo pogrzebów. To jest chyba jakiś boss. I jest naprawdę źle. 15 mieszkańców już nie żyje. No liczba rośnie. Ofiar. Także ja nie wiem, co tu się w ogóle odwaliło. Dlaczego oni nie mogą go pokonać? Zobaczcie, oni stoją w miejscu. Oni się po prostu zawiesili. On ich tutaj po prostu tłucze. Nie wiem, czy to są jakieś... Dlaczego oni go nie atakują w ogóle? On ich po prostu sieka. Nie wiem, co się stało, ale coś bardzo złego. Wytłucze mi całą osadę zaraz w pięć. To są chyba dzieci, dlatego oni nie walczą. Uciekajcie, Boże, biedne dzieci, a ja kazałam im walczyć, a tutaj się też rozpanoszyli. Także moja osada po prostu... No kto tu jeszcze został? No czemu wy chłopi dorośli nie walczycie, tylko te dzieci biedne tam... Ja nie mogę, przecież oni tam zginęli. A to kto to jest? Mam nadzieję, że imigranci. 20 mieszkańców zginęło. Jest naprawdę źle. Imigranci, chodźcie do mnie, ja was przygarnę. Zaraz od razu ruszycie w bój. O, ty ziomek, sam to zaraz zginiesz na pewno. Nie no, zobaczcie, przecież on nawet nie ma szans, nie? Pięściami biją. Jezus Maria. Ten jeden bandyta wytłukł mi pół osady. To jest jakiś żart. I jeden budynek zburzony. Nie, no jest źle, ja się poddaję. Przegrałam tą bitwę. Ja wiem, że mogłabym się jeszcze podnieść, ale ile tutaj osób chce do mnie dołączyć? Oczywiście, że ich zaakceptuję. 12, no 53. Dobra, jest nadzieja. Jest jakaś nadzieja, że to się jednak podniesie, no bo w przeciwnym razie zabrakłoby rąk do pracy i no jest naprawdę słabo, nie? To się po prostu, co się wydarzyło, to... Dobra, ci imigranci, proszę walczyć tutaj. Proszę was o wsparcie. A tu jeszcze jeden herszt. Ja nie wiem, czy ja sobie dam radę. On ma w ogóle miecz, a ja nie mam żadnej broni. Oni nie chcą walczyć. Patrzcie, jak uciekają w popłochu. Okej. Udało się odeprzeć atak, ale straty są naprawdę przepotężne. Ja nie chcę wiedzieć, jak ten cmentarz będzie zaraz wyglądał, ale to po prostu jest koszmar. Nie mam tutaj pracownika. Co to jest? Dom uzdrowiciela. No musi ktoś pracować. Nie wiem, biorę kogokolwiek. Potwierdź. Niech ktokolwiek tutaj pracuje, bo... Boże, jak jest mi po prostu źle. Weźmy kogoś, kto najbliżej mieszka. Matko Boska. No, kryzys potężny, no ale powiem wam, że no... Kusi zacząć od zera, no bo... Tu dużo rzeczy zrobiłam nie tak jak potrzeba. Nie ogrodziłam sobie odpowiednio pól, przez co zwierzęta mi dużo plonów wyżerają. Złe uprawy dobierałam, zmarzła część plonów, no ale tak jest oczywiście życie. Ja wiem, że możecie się trochę z tym nie zgodzić, że powinnam jednak... próbować podołać. Tego można jeszcze uratować, widzę. On jeszcze żyje, tylko jest ranny, więc uzdrowiciel musi przyjść i ich pomóc. No nie wiem, tutaj już szkołę wbudowałam. No trochę mi szkoda całego tego postępu, ale powiem wam, jest naprawdę źle. Tu mam budynek zburzony, nie pamiętam, co to było. Schron, to był jakiś dom, okej. Można odbudować. Nie wiem, czy ja się po tym podniosę, po prostu czuję się taka zdeptana i zaczęło mi też brakować żywności. Zobaczcie, mam 0. Nie miałam odpowiedniej ilości żywności już. Ja zaczęłam tutaj budować kurniki 2 dla zwierząt, postawiłam. Kolejne pole też buduję i jeszcze jeden dom zaczęłam stawiać, ale chyba to się po prostu no nie uda. No nie wiem, czy ja się po tym podniosę. Naprawdę jestem załamana i no boli, bardzo boli. O, zobaczcie, oni chyba ich wiozą do szpitala tutaj, na tych wózkach. Oni tutaj pod spodem leżą, pod tymi wózkami, widzicie? Ta to jest w ogóle blada jak trup. Ona jeszcze żyje? Ma fioletową twarz. A nie, oni chyba zmarłych wiozą. Boże, nie wiem. Nie, to są ranni. Boże, jakie to jest straszne. A uzdrowiciel nie będzie działał, bo nie mam pieniędzy nagle. Wszystkie pieniądze mi nagle poszły. Ja nie wiem, czy ktoś mnie obrabował, czy coś. Przecież dopiero co miałam 200 ponad monet, bo sprzedałam. Nie no, jest źle, naprawdę.
jest źle. Nie chcę tracić czasu na to, co po prostu i tak będzie klęską, no bo zobaczcie, tu nie ma uzdrowiciela, bo nie ma pieniędzy. Nie ma też wody. Boże! No dobrze, jestem na nowej mapie. No tak, zdecydowałam, że jednak chyba to zrobię. Tutaj mamy ryby, tutaj też mamy ryby, chociaż nie za dużo, ale tam są kolejne dwie, więc tutaj będzie dzielnica przemysłowa, ja już to wiem. Tu sobie przyszłam ludzikami, żeby właśnie znaleźli tutaj ten jakiś skarb. Po prawej stronie też jest jakiś skarb. Ja nie wiem, co ty tu robisz. Chodź tutaj, zbieraj to. No i tak stwierdziłam, że jednak będzie lepiej zacząć od nowa już właśnie z tą doświadczeniem i wiedzą, którą posiadam i ja oczywiście postaram się jak najszybciej przywrócić ten stan, który już był, czyli właśnie, żeby już odblokować te wszystkie technologie, które były wcześniej. No i za jakiś czas zobaczycie, jak wygląda moja osada, no tak jakby od nowa, no jest to odrodzenie i jeżeli tym razem znowu się wydarzy coś strasznego, to ja obiecuję, że nie będę zaczynać już od nowa, tylko po prostu będę dzielnie walczyć o przetrwanie, ale myślę, że teraz pójdzie mi znacznie lepiej, no bo kurczę, no teraz już wiem, co tutaj należy robić, także dobra, za dużo już paplam, ja biorę się do budowania nowej osady. No dobrze, mamy już mniej więcej jakiś zarys tej mojej nowej wioski, osady. Tutaj będzie pole uprawne, tu jest chatka rybaka, tutaj jest wędzarnia i przy wędzarni stawiam studię, bo pamiętam, że ona dosyć często się podpalała. No i tak w sumie tutaj nie ma za dużo kamienia i to już widzę jest jakiś problem duży. Zaczęłam budować wszystko naraz i no niestety nie ma drewna na opał, bo chatka drwala jeszcze nie jest zbudowana. O, już jest, ok, więc już zacznie rąbać drewna. Przyspieszyłam czas maksymalnie i mam nadzieję, że uda mi się w miarę szybko to jakoś ogarnąć, ale powiem wam, i tak jest źle, i tak niedobrze. Tutaj, co to znowu? Jakiś wilk mnie zjada. Boże, zmarłego mieszkańca mi żre wilk. Nie, no to jest po prostu straszne, nie? Jest to coraz trudniej. Ja nie wiem, jakoś wcześniej to wszystko wydawało się łatwiejsze, a teraz mam wrażenie, że tutaj po prostu, no i następny nie żyje. Nie, no ja chyba tego, nie wiem, nie ogarnę. Ja nie wiem, dlaczego nagle zrobiło się tak trudno w tej grze. No to już nastał 3. rok w mojej osadzie. Cmentarz wciąż niewybudowany, jest naprawdę ciężko. Tutaj pomalutku zbierają te kamienie, ale brakuje mi jeszcze jednego mieszkańca, bo znowu kolejny umarł przez wilka. O, ta pani się zawiesiła, nie wiem co się z nią dzieje. Ona chyba nie żyje, ale w sumie nie wiem, cały czas tu stoi, że możemy sobie tutaj wybrać ustawienia zaawansowane naszej rozgrywki. Ja oczywiście wzięłam poziom optymalny, ale w dodatkowych ustawieniach ustawiłam sobie tak, żeby nie atakowano mnie już tak często i brutalnie, tylko troszeczkę mniej. No i zwiększyłam też ilość zasobów początkowych, czyli że na początku dostaję zapas żywności na 21 miesięcy. Ja miałam tutaj już 5, tylko mi zostało, no ale przez to, że zbudowałam pole uprawne, że mam myśliwego, że mam 2 chatki zbieracza, no to jest akurat 22, czyli mam spory zapas jedzenia, o to teraz też będę dbać i tego też będę pilnować. No i tutaj też magazyn zasobów jest w trakcie budowy i 2 kolejne domki. Stwierdziłam, że muszą być tutaj 2 domki, mimo że nie jest zbyt atrakcyjny teren, no to jednak pracownicy nie mogą taki kawał zasuwać do pracy i musi trochę mieć bliżej, co niektórzy przynajmniej. No jakoś mam nadzieję, że to się unormuje. Bo na razie to wygląda trochę tak za bardzo chyba rozciągnięte. Teraz może przedobrzyłam. Nie wiem, naprawdę będę próbowała wszystkiego. No na razie to jest mój drugi sposób. Czyli pierwszy był taki spontaniczny, nie wiedziałam co i jak. Drugi jest, jak mi się wydawało, lepszy. Ale wydaje mi się, że dopiero za 3. razem byłabym w stanie to idealnie wszystko zrobić. Ale do tego jeszcze potrzebuję więcej doświadczenia i więcej wiedzy. Więc jak na razie kontynuuję tutaj tą moją osadę i nie zamierzam budować kolejnej. I tutaj mam też taką świątynię, ale ona jest chyba pusta i już nic tutaj nie wykopię, wykopalisko jest, no ale pokazuje się, że 0, tak czy inaczej mogłabym tu pod tymi ruinami znaleźć jakieś skarby, no ale niestety nie. No i też nie zauważam, że tu jest cholerny wilk i właśnie ten wilk mi tutaj zeżarł, no 5 mieszkańców już, tak, już mam 5 trupów, a cmentarz jak nie stał, tak nadal nie stoi, więc może zbudowałam za duży, nie wiem, ale gra jest cholernie trudna, nawet tutaj z tymi ustawieniami, które sobie trochę zmieniłam właśnie, żeby było
łatwiej. No nie jest jakoś super łatwiej. Dobra, mamy problem właśnie, że mam mało mieszkańców, mało rąk do pracy, więc ja postanowiłam wyłączyć kilka budynków na razie z użytku, no bo przecież ja mam dużo jedzenia, więc nie muszą teraz tutaj nic zbierać, więc tu mogę sobie plusikiem, a raczej znaczy minusikiem wyłączyć, także budynek na razie będzie nieczynny, ale tylko po to, żeby właśnie oni zaczęli zbierać ten kamień, zbierać to drewno, czyli osoby, które nie mają żadnego innego zajęcia. Tak to chyba działa, tak mi się wydaje. No a ta pani jak stała, tak dalej stoi, bezużyteczna. Czy mogę ją jakoś się zabić? No i nie wiem, jak bym mogła na polu, a tutaj mogę sobie zmniejszyć. Dobra, wyłączmy też jednego ludzika, niech on idzie i coś się czymś zajmie. No i patrzcie, od razu się wziął za drewno, właśnie, gdzie ja bardzo potrzebuję tego drewna i potrzebuję kamienia i też się zebrali do budowy kamienia, więc może w końcu to kurde ruszy. No już zostało tylko 6 kamieni, matko boska, no trzeba tutaj wszystko planować. Jednak no to jest strategia, no ale dobra. Dobrze, mamy zbudowany cmentarz, muszę wam powiedzieć, że ten plan zadziałał, czyli właśnie wyłączenie tych budynków, żeby więcej ludzi miało wolne ręce i zobaczcie, o pogrzeb 10 osób, no włącznie z poprzednimi, plus tutaj 3 już jest, no i dobra, przynajmniej nie będą tak zalegać na drodze. Pani żywa, stojąca, jednak martwa, też została pogrzebana, jestem ciekawa, który to grobek, ale przynajmniej zobaczcie, teraz mi ładnie, równo po kolei ich tutaj grzebią, no i też magazyn w końcu, widzę, że zdobywa kolejne kłody drewna, bo to drewno jednak jest już rąbane. Także no na szczęście jakoś się udało z tego wybrnąć. No i tutaj też studnia w trakcie budowy, ponieważ no straszne upały są i mi wysychają rośliny i zastanawiam się, czy ta studnia spowoduje, że jednak tutaj trochę więcej będzie nawodnienia dla tych roślin i one tak nie będą straszliwie mi wysychać. No zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie jest już trochę lepiej. Przynajmniej nikt nie zginął w ostatnich 5 minutach, więc jest jakiś progres. Mam też takie wrażenie, że oni tutaj na zimę po prostu idą do domów i tak jakby przesypiają tą zimę, bo tutaj się totalnie nic nie dzieje już od paru chwil. Oni poszli do domków, się schowali, zamknęli i tak siedzą w nich. Tutaj ktoś się tylko widzę przemieszcza teraz, ale ogólnie oni chyba po prostu, no, jak niedźwiedzie, czekają aż nadejdzie wiosna i w tym czasie nic nie robią, no bo tutaj się totalnie nic nie dzieje. No i co jeszcze, z racji, że mam bardzo dużo żywności znowu, a to po prostu chwila, moment, jak uruchomiłam produkcję zbieracza i pole uprawne i zdobyłam 42, więc buduję kolejne 2 domy. No i tutaj też chatka drwala w końcu się zbudowała, więc myślę, że teraz tego drewna już mi nie będzie brakować, chociaż jeszcze jest o, już jest na plusie, już jest ok. No kamień, to jest teraz moja bolączka, bo kamienia tu jest naprawdę bardzo mało, jakieś szczątkowe ilości. Tutaj widzę trochę więcej, jest jakiś głaz, 200 sztuk. No myślę, że tym będę się ratować na razie, czyli zbieraniem takich po prostu pojedynczych skupisk tych kamieni. A nóż widelec może znajdę jakąś kopalnię i zastanawiam się nad tą kopalnią węgla, ale to i tak jeszcze musi zaczekać, bo nie mam poziomu drugiego. Boże, czasami jest to jednak właśnie frustrujące, że kurde, miałam już drugi poziom, no a tu dupa od zera jednak zaczynam, no i aj. Dobra, właśnie mnie olśniło, że ja popełniłam naprawdę duży błąd, ponieważ chatka trwala służy do tego, żeby produkował drewno opałowe, a nie żeby on ścinał drzewa, więc naprawdę nie wiem, jak ja to mogłam zrobić. No, zepsułam trochę. Niech on tutaj wytnie wszystkie te drzewa, to znaczy oni, czyli te 2 osoby, które wyrzuciłam z tartaka, w sensie od drwala. Tutaj też ludzie narzekają, że kompostownika nie ma, no a do tego potrzebuję improwizowany tartak, więc znowu kolejne problemy, ale coś mi się kojarzy, że tutaj był taki budynek, obóz pracy i tylko, że jeszcze nie mam do niego dostępu, ale tam właśnie ludzie zbierali głównie kamień i drewno i ja bym chciała bardzo, żeby mi się udało to w końcu zbudować. Na razie tutaj wyłączyłam to z użytkowania, żeby nikt tutaj nie był. Także na razie drewno będę zbierała ręcznie, wyznaczając po prostu ludzi do tego, no bo wciąż mam braki w tym drewnie. No kamień jakiś tam jest, no ale to dlatego, że tutaj ten łupałam. Także no muszę pamiętać o tym jednak, że to drwal to nie wiem, dla mnie to trochę jakieś takie absurdalne, bo wydawało mi się, że drwal, no to zbiera drewno, tak? A w tartaku można przerabiać na deski albo na drewno opałowe, a tu nie, tu niespodzianka, tu to wygląda całkiem inaczej. Tak czy inaczej, ja tutaj buduję właśnie improwizowany tartak już, żeby móc zbudować też ten kompostownik. Tu się buduje też drugi magazyn zasobów, bo przed chwilą miałam braki miejsca, a teraz jednak to miejsce jest, także sytuacja zmienia się dynamicznie. Ja się w takim razie skupię na tym kompostowniku. No i co? Ja się zajmę tą osadą, postaram się, tak jak mówiłam, przywrócić do tego stanu, który miałam, a już całkiem spoko mi idzie i myślę, że progres już jest, chociaż może to wygląda troszkę inaczej, no bo mam na przykład, no, mniej tych budynków, tak? Wydaje mi się, że mam mniej, a mimo wszystko
i jakoś osiągnęłam tam jakiś tam kolejny poziom i myślę, że niepotrzebnie było stawiać na początku tyle pól i tyle domów. Tu mam jedno pole i ono w zupełności mi wystarcza i co dziwne, nie jest ogrodzone i zwierzęta nie przechodzą go zżreć, no bo po prostu może nie ma tu w pobliżu zwierząt, także jakieś takie fajne miejsce mi się trafiło. I na razie też nie będę budowała tego ogrodzenia, skoro nie jest ono potrzebne. No i skupię się właśnie na tych takich podstawowych potrzebach, czyli przede wszystkim mydlarnię też im zbudować, żeby te smrody nie pogniły z brudu. No i skupię się na tym, żeby osiągnąć drugi poziom w moim centrum, w moim pałacyku, który znowu jest skromną chatynką. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już w momencie, kiedy będzie zbudowana szkoła i będę na tym etapie, na którym byłam poprzednim razem. Bye bye!